Stąd widzimy widok na północ. Słynne ujęcie przez otwór strzelniczy. A oto i najsłynniejsza rzecz, jaka istnieje w tym muzeum. Najsłynniejsza rzeźba to jest oryginalny Michał Anioł. Michał Anioł Buonarroti, Pieta florencka. Wykonana w latach 60. XVI wieku, kiedy mistrz był już po 80 i stworzył tutaj swój własny autoportret. Ten starszy pan w kapturze, czyli święty Nikodem, przytrzymujący Chrystusa, to jest sam artysta. Bardzo łatwo poznać to, ponieważ miał on złamany nos na skutek pewnego napadu w dzieciństwie, właściwie w młodości. I zawsze na autoportretach swoich pokazywał się właśnie z owym złamanym nosem. Nie upiększał się jak inni, tylko pokazywał szarą, nagą prawdę. Co jest ciekawe, artysta zauważył w marmurze pewne pęknięcie, niedociągnięcie. Wpadł w taki szał, że wziął młotek i zaczął rąbać swoją rzeźbę. Dlatego jak spojrzycie z bliska za chwilę, Jezus ma urwaną jedną nogę, bo nie dało się jej nigdy odnaleźć. Ale na szczęście reszta jest na miejscu. Jak widać, tylko część obrazu jest dokończona i wygładzona. Reszta pozostała surowa, gdyż mistrz porzucił dzieło z rozpaczy, że nie osiągnął idealnej perfekcji, której żądał. Tak to jest z wielkimi artystami. Wiecie, tu widzimy, że jest połowa wygładzona, połowa postaci surowa. Tutaj idealnie widać, że Michał Anioł odtworzył swoją własną twarzyczkę. Na wszystkich obrazach jest podobny do siebie, tak jak tutaj. A ta dziurka tutaj, widzicie? Ta dziurka w kształcie kwadratu to jest ślad po nodze Chrystusa, która została przez mistrza odrąbana w przypływie szaleństwa. Tacy oni już są, ci geniusze. Tutaj w muzeum przykatedralnym we Florencji, tuż przy wschodniej ścianie katedry, tuż za prezbiterium, jest wejście do Muzeum Katedralnego, w którym widzimy oryginał drzwi raju stworzonych przez Lorenzo Ghibertiego, gdyż, jak mówiłem wcześniej, w baptysterium jest kopia, aby ochronić to arcydzieło przed zniszczeniem. I to jest właśnie autoportret genialnego ich autora, rzeczonego Wawrzyńca Ghibertiego. Jest to brąz pokryty cienką warstwą złota. Gdyby te drzwi znajdowały się w Polsce, zapewne znajdowałyby się już dzisiaj w Uppsali. I moja ulubiona scena, walka z Filistynami, w roli głównej król Saul. A tutaj widzimy oryginalne drzwi do południowego wejścia do baptysterium, stworzone przez Andrea Pisano. Ten autor akurat skupił się w swoich dziełach, w swoim dziele na życiu świętego Jana Chrzciciela, co jest oczywiście logiczne, gdyż idealnie koresponduje z samą ideą baptysterium, czyli miejsca, gdzie są chrzczeni mali katolicy. Albo dorośli, jak tam chcą. A oto jedno z największych dzieł Muzeum Przykatedralnego we Florencji. Maria Magdalena, dłuta samego genialnego Donatella. Jak widzimy, rzeźba wykonana jest z drewna. Oto oryginalny krucyfiks z baptysterium, który przed chwilą odwiedziliśmy, z XIV wieku. Może nasi stali, wierni widzowie będą w stanie skojarzyć to z bardzo podobnym dziełem znajdującym się dziś w kościele Świętej Trójcy w Strzelnie. Bardzo podobny wyraz twarzy Chrystusa w tym momencie. Genialni artyści umieli odtworzyć ostatnie chwile życia człowieka
wyłącznie za pomocą dłuta. Tutaj akurat widzimy XVI-wieczny zapis nutowy dla chóru. Tutaj widzimy ten największy z obrazków. To jest Judyta trzymająca głowę Holofernesa. Scena biblijna, tak często odtwarzana przez wybitnych malarzy, na przykład Caravaggia, który to moim zdaniem najlepiej zrobił. Troszeczkę jest uszkodzony ten fragment, ale widać rzeczywiście kobietę, w prawej ręce trzyma miecz, a w lewej krwawiącą głowę jakiegoś nieszczęśnika. Tu dla przykładu jeszcze pokażę Wam jedną płaskorzeźbę genialnego Andrea Pisano z pierwszej połowy XIV wieku, który przedstawił w sposób fenomenalny pijaństwo Noego. Rzeczywiście lubili skupiać się na tych biblijnych wadach człowieka. Tu widzimy beczka wina i Noe. Nie dość, że z otwartą buzią i przymkniętymi oczami pewnie ślina mu cieknie po brodzie, a najważniejsze jest to, że coś mu wyszło ze spodni. To pokazuje, jak bardzo upadla się człowiek, który jest alkoholikiem. Więc strzeżcie się. Tutaj mamy malutką, ale jakby efektowną płaskorzeźbę genialnego Donatella, przedstawiającą stworzenie Ewy z żebra nieszczęsnego Adama. Creazione di Eva. Tu widzimy stworzone przez Felipe Brunelleschiego, owego florenckiego geniusza, model latarni nad kopułą katedry florenckiej, który wygrał ów konkurs zorganizowany przez Radę Miejską miasta i ten projekt został po jego śmierci zrealizowany. On to stworzył w latach 1430-1446 i nie doczekawszy się realizacji swojego pomysłu, zostawił dla potomnych ten projekt i on do dziś przez 500 kolejnych lat wieńczy szczyt katedry. Tak właśnie jest, jak sobie Brunelleschi wymyślił. Tu mamy przekrój katedry, kopuły właściwie. Widzicie? Zwracają uwagę żebra i poprzeczne elementy, o których mówiłem, te ośmiokątne pierścienie. Affermò di poter costruire l'enorme cupolo senza armatura. Agli scettici avversari e concorrenti, Brunelleschi chiese se riuscivano A tutaj widzimy pozostałe, oryginalne fragmenty narzędzi, które architekci i budowniczowie z XV wieku używali do wzniesienia katedry. Wykorzystując najprostsze prawa fizyki i mechanizm dźwigni oraz kołowrotu. Filippo rispose: sareste capaci di costruire anche la cupola? Actually, they were asking for some frescoes always celebrating the victories of the Florentine army, because the city of Florence, step by step, along the 14th and 15th and 16th century, was able to expanding their territory in this part of Italy and conquering some other cities of Tuscany. So they fought against Siena and Pisa. First of all, against Pisa. That's why there Michelangelo was charged to make some frescoes celebrating the victories of Florence against Pisa. And instead, on the other side, we are talking about 1500, 1501, Leonardo da Vinci had to make some frescoes recalling the victories of Florence against a coalition of Tuscan and northern Italian cities, in which there was set the Battle of Anghiari, that is a village not so far from And Paris. here was the Battle of Cascina. And Battle of Anghiari. But what happened? Michelangelo made just a kind of preparatory design. A cartoon. Cartoony, as we say. Actually, it was then called By the Pope. By the Pope in Rome, so that's why he left. Instead, Leonardo started with some frescoes, making the preparatory design, but he actually decided to making this work of art using a very particular
method named incausto, that is a kind of mixing between colors and wax. So that's why the frescoes with the first hot days dropped down. Got destroyed. Yes, got destroyed by these techniques, and that's why then. So Giorgio Vasari had to build another thin wall and put his frescoes on that's it. Giorgio Vasari make a kind of restore of the hall and making some new frescoes in the 50s of 16, when the hall of Cinquecento, for the will of the Duke Cosimo I, was actually totally retouched and made for being a celebration of Florence, but in a certain way even a celebration of the family. But in this case we can see a work of art directly made by Michelangelo. It's the genius of the victory. It's something he made in 1532, when he was pretty mature and he was living in between Florence and Rome. And if you see the feature of the man dominating the old man, it's the same of the David, more or less. The attitude, the spirit, it's the same of the David. And it's another kind of recalling of intelligence, of brave, of spirit dominating ignorance and brutality. And it's very funny to see that Michelangelo here was very able to mixing a finito with a non finito. Finito means concluded. It's a stage actually finished by Michelangelo. The lower one looks raw, pretty raw. Yeah, because Michelangelo in his life used to left a lot of stages not achieved, not finished. For many why this? For many reasons. Sometimes it was just a question of money. Michelangelo was a star. He was asking for more money to his commissioner, and when there was some trouble in between him and the commissioner, he used to quit. Some other times, as Michelangelo was a genius, was a perfectionist, if he noticed that the marble was not going as he wanted, actually he used to stop. There is another reason. We suppose sometimes he made this intentionally, for showing us how it's difficult to handle with marble. Young man dominating an old man, actually it's something very intimate of Michelangelo. So Michelangelo, he had not much time for loving in his life, because he was totally busy making art. Even if he had a very long life for the time, because he died when he was like 89. So something incredible for the average of the time, and the time was like 55, 60. But we know that he had a kind of relationship with a young Roman man named Tommaso Cavalieri. We suppose this was the moment that this sculpture was made in that moment. And it's an intimate sculpture representing the relationship in between Michelangelo and this man. And the old man looks alike Michelangelo because he has a broken nose. Yes, he was punched by Pietro Torrigiani when he was young for question of jealousy, because Michelangelo was treated like a son of Lorenzo the Magnificent. He was already a star since he was a teenager, so that's why there was a lot of jealousy. Even the same Leonardo da Vinci was very competitive with Michelangelo for this reason. It is possible that Leonardo and Michelangelo were working at the same time in the same room on the opposite walls. Incredible. And it's very sad that actually the making of this work of art is something that we cannot see. We can see going up on the first level, on second level actually, an anonymous artist making a draw about the Battle of Anghiari made by Leonardo da Vinci. I read that Rubens came here and made a copy of sketch, the cartoon. Yeah, many artists were inspired along the 16th and 17th century for copying some rests of these
work of art or copying the same one copied by some other artist. And there is a funny story, but maybe you need a binocle for seeing, because Vasari wrote something upon that green flag. Stuck in the middle there are a couple of green flags, and upon one of them, it's not possible to see by here because we are very, very far. Vasari wrote cerca, trova. So it's seek and find, like in a certain way, recalling the fact that underneath this fresco there was something made by Leonardo da Vinci. So there were some works searching for the Leonardo's work behind this wall? Yeah, there was a kind of, like 10 years ago, if I will remember. Some camera were introduced. Some camera trying to find, but we cannot reveal that because we would have to destroy Giorgio Vasari's work. That's it. But anyway, we are for sure we have some copies. We can see also up there. Anyway, some artists were able to giving us some suggestion about the work of art made by Michelangelo and above all the one made by Leonardo da Vinci. Ciasne korytarze spal. I teraz idziemy na Torre di Arnolfo, czyli wieżę Palazzo Vecchio. Jest ekstremalnie wysokie bydle. Piekielnie niebezpieczne kamienne cielsko. Taki jest widok z góry na Piazza della Signoria. Tutaj teraz pokażemy miejsce spalenia Savonaroli. Czy widać? O, jest, widać. Jest to kółko, które symbolizuje miejsce, w którym stał stos, na którym spalono Girolamo Savonarole. A publiczność chciwie patrzyła na ten spektakl krwawy, stojąc sobie właśnie tutaj na wieży Palazzo Vecchio. Stąd widzimy widok na północ. Słynne ujęcie przez otwór strzelniczy. Co widzimy? Haha, proszę. Tu byliśmy zaledwie wczoraj. Stąd właśnie nagrywaliśmy Wam wczoraj nasz słynny już, aczkolwiek niezwykle dramatyczny materiał filmowy. Kiedy to nastąpił bunt w ekipie, nikt nie chciał mi pomagać, a w dodatku popsuły się mikrofony. Na szczęście dzisiaj już wszystko dobrze i możemy Wam pokazać to cudowne miejsce, arcydzieło architektury światowej stworzone przez cudownego, genialnego szarlatana Filippo Brunelleschiego. A tuż za parę chwil będziemy tutaj, na słynnej dzwonnicy Giotta. Dlatego dzwonnica Giotta, ponieważ jest to campanile, czyli dosłownie dzwonnica katedralna, zaprojektowana przez wielkiego geniusza, nie tylko malarza, ale i architekta Giotto di Bondone, którego liczne prace mogliście oglądać podczas naszej wizyty we Włoszech w tym roku. Tutaj jeszcze po lewej stronie majaczy kopuła kościoła San Lorenzo z słynną nową zakrystią Michała Anioła, ale to już podczas kolejnej wizyty. Ostatni etap naszej dzisiejszej wizyty w Palazzo Vecchio to Torre di Arnolfo, czyli wieża Pałacu Vecchio, czyli Palazzo Vecchio po florencku, około 50 metrów nad poziomem gruntu. Spojrzycie w lewo tutaj, tu widzimy kościół Świętego Krzyża Santa Croce, który jest mauzoleum Wielkich Włochów. Może podczas kolejnej wizyty, jeżeli będziecie chcieli oglądać, zabierzemy Was na miejsce spoczynku Galileusza i Michała Anioła. Natomiast tu tego widoku nie muszę nikomu tłumaczyć. Byliśmy na wszystkich największych wieżach we Florencji. Szczęśliwcy, którzy weszli tam na tą latarnię, chociaż bardzo wyczerpujące jest to dla serca.
Co ciekawe, w tym pałacu, ten pałac właściwie był miejscem akcji kilku słynnych hollywoodzkich filmów, bo Florencja jest bardzo często obecna w Hollywoodzie. Takie dwa przykłady. Bardzo nieudany film Rona Howarda Inferno, który dzieje się tutaj z Tomem Hanksem na podstawie żenującej powieści Dana Browna, oraz bardziej udany film Ridleya Scotta pod tytułem Hannibal, gdy to Hannibal Lecter, czyli Anthony Hopkins, znajduje pracę tutaj jako konserwator zabytków. W tym pałacu pracuje i spotyka policjanta o nazwisku Inspektore Pazzi. Ród Pazzich to był ród, który zasłynął tym, że dokonali oni zamachu na Wawrzyńca Wielkiego, Lorenzo il Magnifico, w katedrze florenckiej, podczas którego zabity został jego brat. I od tamtego czasu ród Pazzich jest tutaj nacenzurowanym. I właśnie scenarzyści filmu Hannibal wykorzystali ten fakt i Hannibal Lecter zabił w podobny sposób, jak karano zdrajców w XV i XVI wieku we Florencji, czyli wyrzucając go przez okno, uprzednio rozciąwszy mu brzuszek, że mu tam... Wszystkie wnętrzności wyleciały. To, co miał w brzuszku, wypadło na ulicę. Okay, hold on. Here we go. Tylko, że to było z tamtej strony. Zaraz wam może uda nam się pokazać. Z tego słynnego balkonu. Ale to wszystko było tutaj kręcone. Jak się okazało, tradycyjnie się myliłem. Dopiero tam musimy się wspiąć. A to nie będzie takie proste. Słynny florencki dźwig, na którym Leonardo da Vinci dokonywał swoich pierwszych doświadczeń fizycznych. Nazywany dźwigiem Leonarda. Oczywiście żartuję. To tak dla rozluźnienia emocji. I kolejne kilkaset stopni w górę. Ależ będzie spalanie kalorii. I taka mała uwaga medyczno-socjologiczna. W maskach jest około 5% ludzi, których spotykam. Właściwie sobie złamałem palec. Przepraszam za zadyszkę, ale tętno 137. Tu widzimy, jak obronny charakter miała ta wieża. Około 220 cm grubości muru. Na końcu malutki otwór strzelniczy. I dalej up the hill. Nareszcie na górze. W końcu mogę zrobić prawdziwy materiał. Jeszcze jedno zbliżenie na katedrę, na latarnię, gdzie byliśmy niedawno. I tak wygląda Florencja z widokiem na katedrę z drugiego najwyższego punktu w Toskanii. Tutaj nie pozwalają bliżej przejść, bo są liny zabezpieczające, albowiem tutaj na tych blankach obronnych nie ma żadnych krat ani innych zabezpieczeń, więc turysta w poszukiwaniu selficzka mógł łatwo zaliczyć glebę. I tu znowu widzimy kościół Świętego Krzyża. Prawdopodobnie cel naszej kolejnej pielgrzymki. Na umęczonych turystów, którzy wspinali się na 80-metrową wieżę w upale, bez snu, bez jedzenia, czeka ukojenie w postaci kranu z darmową wodą mineralną, którą każdy sobie może nalać do butelki. Albo bezpośrednio do dzioba, jak ktoś chce. I z tego skwapliwie korzystamy. Czuję, że woda jest z lokalnego źródła pod pokładami lessowymi rzeki Arno z cynamonowym finiszem. Grazie mille, signora. Jeszcze drugi bak. Zobaczymy.
Pani przed chwilą nalewała do pogiętej butelki i zamiast dmuchnąć w nią w przódy, to se nalała do butelki mającej 3% pojemności tylko. No ale nie każdy jest genialnym Newtonem. No to wrócimy niedługo do Was. Najważniejsza broń człowieka przechadzającego się po Florencji to jest to. Bez tego jesteś martwy. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć wodę. Nawet z kałuży. To sobie później jakoś laremit weźmiecie, ale woda musi być. Anyway, konkluzją naszego dzisiejszego spotkania jest to, o czym mówiłem przed chwilą na piętrze wieży, że tu, właśnie w tym balkonie działa się ta słynna scena z filmu Hannibal, jak Anthony Hopkins wyrzucił z tego balkonu na wózku rozczłonkowanego Giancarlo Gianniniego, słynnego włoskiego aktora, nieżyjącego już niestety. I on tutaj zawisł i mu z brzuszka wypadły tam różne takie pozostałości po obiadu. Ciao. Wspomniany wcześniej Dawid. Ten łysy chciałem powiedzieć, ten goły. Dawid. Oryginał w Galleria dell'Accademia. 800 metrów stąd. Może następną razą. Będzie następnej razy. Nie będzie następnej razy, tak. A teraz kończymy i dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że zostawicie chociaż skromną łapkę w górę, albo w bok, albo w dół. Wszystko jedno, byleby był feedback. Wtedy algorytm nas zauważy. Nie słyszę feedbacku. Dziękuję. Do widzenia. Powodzenia.